Cześć, mam na imię Martyna, A ja jestem Monika. Dzisiaj porozmawiamy na temat naszych bestów maja, czyli najlepszych produktów, które nam się sprawdziły w maju i które z całego serca będziemy polecać. Liczymy na to, że ten filmik będzie krótki, ponieważ nie mamy ich w maju za wiele, dlatego liczymy, że będzie poniżej 30 minut, więc nie ma co przedłużać, zaczynamy. A może nawet poniżej 20. Okej, podzieliłyśmy te wszystkie nasze produkty na 4 kategorie. Pierwszą z kategorii są tonery. I ja może zacznę. Moim ulubionym produktem są takie płatki tonizujące z Dermatory. One się nazywają Cica Gloss Pad. One w 2021 roku dostały 3. miejsce w rankingu Olivier, czyli były bardzo popularne, bardzo dobrze się sprzedawały. I właśnie w tamtym czasie te płatki tonizujące zaczęły wchodzić. I to są płatki dzięki którym ja się totalnie zakochałam w tej formie. Zupełnie do mnie wcześniej nie przemawiała, ale kiedyś je wypróbowałam i naprawdę się przekonałam. I nie używałam ich od dłuższego czasu i teraz w maju znowu zaczęłam ich używać i naprawdę są super. Okay. One mają dość specyficzną teksturę, są bardzo mięciutkie, takie żelowe wręcz i są bardzo miękkie na skórze. One zawierają właśnie wąkrotkę azjatycką, alantoinę i jeszcze jeden składnik pochodzenia z eukaliptusa, bardzo ciężki do wymówienia, więc pojawi się nazwa Na ekranie. Tak, na ekranie. I ich głównym zadaniem jest właśnie kojenie skóry, więc jeżeli macie skórę trądzikową albo właśnie jest ona podrażniona z różnych tam powodów, bardzo je polecam. Wydaje mi się, że sprawdzą się też przy skórze suchej. Są bardzo przyjemne, właśnie fajnie je sobie nałożyć na twarz, pozostawić jako taką mini maseczkę przez parę minut. Bardzo podoba mi się ta strona, gdzie nie masz tych wypustek. Jest naprawdę bardzo delikatna. Tak, właśnie taka delikatna i taka bardzo miękka właśnie. No bardzo mocno. Naprawdę ciekawa struktura tego materiału. Ja teraz testuję podobne toner padsy w uczuciu, jeżeli chodzi o to nawilżenie, ale właśnie ciekawi mnie to, jak wykonali tą stronę. Bardzo fajny produkt. Może kiedyś uda mi się przetestować, a przechodząc teraz do moich produktów, które ja przetestowałam i które polecam, to na pewno mamy tutaj z Roundlab toner. Już sporo było mówione na temat tego tonera w osobnym filmie na temat marki Roundlab, więc za dużo nie będę się tutaj rozwijać, po prostu dam Wam informacje, gdzie znajdziecie ten film. Koniecznie obejrzyjcie. Tak, ja bardzo lubię ten toner, bo on jest taki basicowy, ale przy okazji bardzo fajnie nawilża, daje fajną taką poświatę nawilżenia i do tej pory mi się bardzo dobrze sprawdził. I nie podrażnił Cię, bo z tego co wiem, Ty masz często problemy z podrażnieniem skóry, nie? Dlatego większość toner padsów, które używam, nie wiem czemu właśnie, czym to jest uwarunkowane, czy czasem ile trzymam ten toner pads na twarzy, bo jednak tonery mi się jak na razie bardziej sprawdzają. Nawet te toner padsy, które powinny mnie bardziej są przeznaczone dla skóry wrażliwej i nawilżającej, to niestety czuję takie lekkie pieczenie. Nie jest to intensywne, a jednak po takich tonerach, bo mam także drugi toner, Real Barrier, i tak jak tutaj sama nazwa wskazuje, jest to toner dla bariery hydrolipidowej, naruszonej bariery hydrolipidowej. Ogólnie ta cała marka bardzo mocno w to idzie i z tej samej właśnie firmy także mam krem, który nie jest w moich polecajkach, raczej mogę go polecić osobom, które szukają kremu na już w Korei. Ja to testuję, ale nie czuję. Może jeżeli macie tak bardzo uszkodzoną i tak bardzo nienawilżoną skórę jak moja, to może się nie sprawdzić, ale dla osoby, która jednak ma troszkę mniej, ale potrzebuje takiego dogłębnego nawilżenia, może się sprawdzić. Więc to nie jest mój best, ale jest fajny produkt. To jest fajny produkt, który może się sprawdzić. I jak na razie moim zdaniem jeden z lepszych kremów na rynku koreańskim, z których przetestowałam, który może się sprawdzić niejednej osobie. Toner fajny, nawilża,
jest bardzo gęsty, co mnie bardzo zdziwiło, kiedy pierwszy raz go użyłam i do tego ma taką śmieszną, taki śmieszny kolor, który To jest taki przypomina bardziej mleczny kolor? Tak, on bardziej przypomina taki ryżowy toner, nie? Ale faktycznie jest taki bardzo gęsty. Jest bardzo gęsty i bardzo przyjemny w użytkowaniu, nie podrażnia. Ale tak nawet powiedziałabym, że on przypomina trochę esencję bardziej niż toner. Tak, można by tak powiedzieć. Fajne uczucie nawilżenia. Tak. I tutaj właśnie, co Monika doczytała na temat tego tonera, to jeżeli mamy bardzo mocno przesuszoną skórę, to trzeba tak z 2-3 warstwy spokojnie nałożyć no i widać tutaj nawilżenie i uczucie takiego właśnie, takiej warstwy nawilżenia. Okej, to teraz czas na kolejną kategorię. W tej kategorii niestety Martyna nie ma żadnych produktów, więc ja mam 2. I to jest taka kategoria Serum Esencja. Ja może zacznę od tego produktu z Cosrx, czyli firma dobrze znana w Polsce, ale wydaje mi się, że ten produkt jeszcze w Polsce nie zyskał dużej popularności, za to jest bardzo popularny na rynku koreańskim. On się nazywa Peptide Serum i mimo tego, że ma w nazwie serum, to jest bardziej takim boosterem, czyli powinien być stosowany jako pierwszy element naszej pielęgnacji. Z tego co ja wyczytałam, może być stosowany zamiennie z tonerem, czyli nie musicie używać tonera i możecie od razu zastosować ten produkt. On jest taki bardzo lejący, nie przypomina właśnie serum, nawet nie przypomina esencji i zawiera peptydy. Tych peptydów jest tutaj 6 rodzajów, każdy odpowiedzialny za co innego. Zawiera też kwas hialuronowy i aminokwasy. I może ja nie będę się rozwodzić tak konkretnie nad wszystkimi składnikami, bo ich jest bardzo dużo, ale ten produkt u mnie sprawdza się właśnie jeżeli idzie o hamowanie produkcji sebum. Więc moim zdaniem to jest taki fajny produkt dla osób z tłustą skórą, które poszukują nawilżenia, ale takiego lekkiego nawilżenia, i właśnie chcą produktu, który pomaga trochę hamować wydzielanie się sebum. Ten produkt zawiera też niacinamid, który też jest znany właśnie z takich właściwości hamujących wydzielanie sebum, też ma koić. I ten produkt wydaje mi się, że sprawdzi się do każdego typu skóry, ale ja polecałabym go szczególnie osobom z przetłuszczającą się skórą. Super produkt. Ale wiesz co, jak sprawdzałam konsystencję, to mi się wydawała bardzo podobna do tego toneru z Dokto. O, serio? No taka właśnie lekko nawilżająca, żeby fajnie tak spustować to nawilżenie, ale oczywiście składniki ma totalnie różne. Tak, wydaje mi się, że ten produkt ma bardzo dużo takich konkretnych składników, które mają Mieć konkretne działanie. Dokładnie. Dobra, przechodzimy do kolejnego produktu, Tak. o którym też dużo słyszeliście już. Tak, więc ja może nie będę się rozwodzić nad tym produktem, ale powiem co to jest. To Riddle Shot, dalej mi się sprawdza, testuję go teraz już bodajże 2. miesiąc. I wydaje mi się, że działanie jest, tak jak na początku ten produkt bardzo podrażniał moją skórę, to teraz to działanie nie jest aż tak dogłębne. Wydaje mi się, że moja skóra przyzwyczaiła się trochę do tego produktu, więc nie mam jakiegoś podrażnienia, nie mam żadnego zaczerwienienia. Mogę stosować go znacznie częściej, więc zastanawiam się, czy po tej setce nie przejść do testów 300. O, fajnie by było, bo później wtedy można zrobić całe pełne filmy na temat ogólnie całego działania i jak się sprawował w trakcie użytkowania, a tym bardziej jak oglądaliście film z Klaudią, Klaudia też planuje używać, więc zrobimy takie combo różnych opinii na temat Riddle Shot. Tak, dokładnie, zwłaszcza, że Klaudia i ja mamy zupełnie inny typ skóry. I w ogóle na początku macie też inną odczucia, jeżeli chodzi o stosowanie. Więc Dokładnie. będzie to bardzo ciekawy teścik, zobaczymy po prostu. Ale do tego trzeba trochę czasu, albo zaprosimy ponownie Klaudię, żebyście razem sobie porozmawiały na temat Riddle Shot, albo po prostu poprosimy ją o opinię. Dobra, nie ma przedłużania. I przechodzimy teraz do kolejnej z kategorii, gdzie w końcu ja mogę coś powiedzieć, bo mam sunscreeny i mam kremy przeciwsłoneczne z Dermablock zakupione w Daiso i jestem z nich bardzo zadowolona, a to dlatego, że dzięki nim nie muszę na przykład używać podkładu. Są to kremy 2 BB Sunscreen i Tone Up Sunscreen 50 plus PA4, czyli idealny krem, który oprócz tego, że ma chronić nas przed słońcem, to ma nam wyrównać koloryt skóry.
o co ja zabiegam, ponieważ moja skóra ma dużo zaczerwienień i jednak codziennie potrzebuję lekko zakryć te problemy skórne, a dzięki temu nie muszę na przykład na szybko nakładać jakiegoś wielkiego makijażu, żeby to wszystko zakryć i wyrównać kolory skóry. Naprawdę mi się sprawdził na pewno ten BB Sunscreen, kiedy szłam na przykład na saunę, chciałam to jakoś, żeby chociaż trochę wyglądać jak człowiek. To pomogło mi to wyrównać kolory skóry, to zaczerwienie nie było tak mocno widoczne i nawet po użyciu sauny fajnie się to wszystko wyrównywało. Myślę, że to będzie właśnie fajny krem na lato, kiedy może dla niektórych osób za ciężko po prostu, może niektórzy nie chcą używać i właśnie kremu przeciwsłonecznego i podkładu potem. Właśnie, bo latem jednak tutaj w Korei jest bardzo duża wilgotność i jednak ten makijaż może nam spływać. Tak, zdecydowanie. Tak, dlatego to jest bardzo fajna rzecz. Jedyna rzecz, którą zauważyłam, to na pewno nie możemy nałożyć tego za dużo, ponieważ jednak ten BB Cream, on jest, wydawałoby się, że nie powinien być tak mocny, ale jednak nałożyłam jak normalną ilość, jak normalnego sunscreenu. Niestety to była za duża ilość i musiałam szybko gąbeczką odbierać tą całą warstwę tego kremu. No, czyli dla niektórych osób to może być minus, jeżeli myślimy o ochronie przeciwsłonecznej. Właśnie, nie? Bo pytanie, jeżeli damy mniej, czy będzie miał to samo działanie jak sunscreen, który ma nam blokować te promienie słoneczne. Ja też mam jeden krem przeciwsłoneczny do polecenia, Cell Fusion C. To krem z filtrem mineralnym z tlenkiem cynku i on jest dedykowany głównie osobom o wrażliwej skórze. Jest to bardzo popularny krem przeciwsłoneczny w Korei. Tylko tak, to jest dość specyficzny krem. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób nie polubi się z nim. On niestety bieli. Tylko właśnie to nie jest takie może intensywne, ono po pewnym czasie znika i przez to daje taki delikatny efekt tone-upu. Więc jeżeli macie bardzo jasną karnację albo chcecie używać go pod makijaż, to właśnie jest super. I wydaje mi się, że super sprawdzi się u osób z tłustą skórą, bo ja mam właśnie tłustą skórę, też ze skłonnością do trądziku i kiedy wyskoczyły mi jakieś pryszcze, to po nałożeniu tego kremu było takie bardzo przyjemne uczucie. Nie wiem, ciężko to określić, żadnego ciągnięcia, jakby moja skóra dochodziła do siebie. I wydaje mi się, że zakrywa niedoskonałości, trochę zakrywa przebarwienia, ale to jest taki bardzo delikatny efekt. Więc ode mnie polecajka. Monika pewnie chciała jeszcze dodać, że moje sunscreeny, które ja polecam, to jest ta sama firma co Moniki Sunscreen, czyli Cell Fusion C. I co jest ważne, to jest po prostu dystrybucja inna. Tutaj normalnie w sklepach znajdziecie go na przykład w Olive, a moje tylko i wyłącznie w Daiso. I teraz już została nam ostatnia grupa produktów i mamy rzeczy do makijażu. Raczej akcesoria. Ja mam tutaj pędzel, który ostatnio sobie bardzo upodobałam. Oprócz oczywiście sunscreenów, które zakrywają moje przebarwienia, używam także pudru, a to jest rzecz, która pomaga mi właśnie w nałożeniu cienkiej warstwy, w wejściu tam w te różne zakamarki, dlatego że ten pędzel w przeciwieństwie do Moniki szpatułki jest bardzo elastyczny i bardzo taki intuicyjny, można by powiedzieć. Fajnie się rozprowadza, na końcu to tylko lekka gąbeczka i wszystko pięknie wygląda. Dużym plusem właśnie cienka warstwa, która dzięki temu pozwala nie mieć grubej warstwy makijażu, który w lato bardzo mocno może nam przeszkadzać. Dobra, i przejdźmy teraz do Moniki, bo Monika za to ma drugi produkt, który też przyda się przy takim wykończeniu naszego makijażu. Tak, to są produkty, których można właściwie używać razem, bo tak jak już Martyna wspomniała, i tak potrzebujemy gąbeczki do tego pędzla, więc ja bym polecała na przykład takie połączenie. I to jest specjalna gąbeczka Hydro Glow. Pojawia się ona w naszym filmiku o Korean Base Makeup, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecamy nadrobić. Ta gąbeczka jest dość specyficzna, ona różni się trochę od takiej normalnej gąbeczki, a mianowicie
Dzięki tej gąbeczce wykończenie jest zdecydowanie cieńsze, bardziej naturalne i za co ja ją bardzo lubię, to właśnie za takie uczucie nawilżenia twarzy. Coś jeszcze mam o tym powiedzieć? O tych produktach właśnie, tak jak Monika wcześniej wspomniała, powiedzieliśmy w filmie, więc Was serdecznie zapraszamy. Nie będziemy się tutaj za bardzo rozwodzić, bo chcemy zrobić ten film krótki i przyjemny. Dlatego zapraszamy do subskrypcji kanału, polajkowania filmu i Oczywiście zostawiajcie komentarze, jak macie jakieś pytania, zawsze postaramy się na nie odpowiedzieć. dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa! Pa!